Witajcie moi drodzy widzowie, 100 tur na poziomie legendarnym na beta testach i omówimy tutaj przebieg kampanii 20, 40, 60, 80 i 100 tury. Powiem wam szczerze, że to co zobaczyłem na tej kampanii jest dla mnie totalnym szokiem. Nigdy nie widziałem takiej kampanii, żeby tak niektóre boty sobie radziły, więc będzie to dla was pewnie miłe zaskoczenie, a moje niemiłe. Przejdźmy w takim razie po kolei 20 tura. Zobaczmy sobie, co tutaj się w ogóle dzieje. No, jak zobaczymy, Kairos, powiedzmy, że na tą 20 turę nie ma aż tak źle, ale też większego szału nie ma. Jaszczury zdecydowanie sobie tutaj przebijają do Kairosa, więc jest troszkę cienko, no ale jaszczury zawsze mają bardzo dużo armii. Zobaczcie sobie, że jest 20 tura, a tych armii jest prawie 5. No, jest to, w sumie jest nawet 5. Tu już 6 zrekrutowana, bo tu jedna armia mi się, widzę, zgubiła. 19 też poziom gościu ma, więc też dosyć mocno, choć widzę poziomem gdzieś tam mają podobnie. W Lustri zdecydowanie Skaweni coś tu szaleją, bo Skaweni też mają sporo tych armii. Tu jest armia, tu jest, tu, no po prostu bardzo dużo tego tutaj jest. No, Sotek sądzę, że tutaj raczej odpadnie walcząc ze Skawenami, nie sądzę, że wygra. Ica bardzo mocno tutaj atakuje w ogóle wampiry. Też jakoś tak sporo tych armii mają i może tu być dosyć ciekawie. Ale widzę, że też Ica walczy nie dość z Rakartem, nie dość, że z Kultakerem, więc to raczej lipa. Bretonia w ogóle przestała oczywiście istnieć, co jest troszkę normalką, albo bardzo częstym przypadkiem po zmianach. No tutaj proszę bardzo, zobaczcie sobie jaka jest duża zmiana. Morathi przegrywa z Kislewem. Jednak ten patch coś musiał dać, bo powiem szczerze, że mam jeszcze w planach nawet już nagrane parę opcji kampanii i Kislev zdecydowanie ciśnie Morathi. Taki delikatny spoiler. Elfy oczywiście, no co, no na rogaliku są w miarę bezpieczne. Przejdźmy w takim razie dalej. Wyżej mamy, co? Siostry Zmierzchu. No siostry Zmierzchu ogólnie z tego co widziałem na beta testach miały jakby wzmocnienie, żeby sobie lepiej radzić w kampanii i zdecydowanie to poskutkowało. Malekith tutaj na razie nie mamy co jakby mówić, rozstrzygać, bo każdy ma bardzo podobną ilość miast. Tutaj jedynie sądzę, że Walkia pokona Mroczne Elfy, patrząc już po samej ilości armii, którą tutaj dysponuje i wiedząc, że to jest jednak Walkia, która jest bardzo potężna, no to sobie tutaj poradzi. Też Malus miał mieć zmianę, żeby też sobie lepiej radzić w kampanii. Zobaczymy, co on tutaj wyciągnie. Choć, no, nie wróżę mu też dobrze, bo akurat w Legiony Chaosu dosyć mocne jednostki mają, bo też jakby nie patrzeć, kornowe jednostki mają dobry przelicznik. Tu w Norskiej za specjalnie na razie wiele się nie dzieje. Choć można powiedzieć, że Kislev został tutaj dosyć mocno zaatakowany, ten poboczny chociażby. Caryca Katarzyna, z kim Caryca bijesz? Z Driadą, no to też jest bardzo ciekawe. Niech się bije dalej z Driadą. Co tu mamy? No Arbal mocno idzie. Tamurkan chyba też dosyć mocno idzie, choć orkowie mają tutaj sporo armii, ale znowu nie oszukujmy się, Tamurkan i jego poboczni lordowie, znaczy bohaterowie, ci legendarni są dosyć mocni, więc to jest na pewno ciekawe. Tutaj w Kataju jest trochę miszmasz, więc sądzę, że w następnych 20 turach się wiele tutaj zmieni, więc tu na razie nie będziemy tego omawiać. No, mieli też właśnie karawana miała się trochę podnieść, ale widzę, że karawana tutaj się nie podnosi, Tłuścioch po prostu gniecie ich butem i to tak dosyć konkretnie, bo no Tłuścioch w 20 turze 12 osad to już jest takie dosyć mocne. Tutaj co możemy powiedzieć o krasnoludach? Tu sądzę, że zaraz je to opuścimy. W ogóle to jest ciekawa sytuacja, zobaczcie sobie ile tutaj jest armii. I krasnolud czerwony, no niestety, ale możemy powiedzieć RIP. No nie ma opcji, żeby on przeżył, bo tu jest armia z Ła, więc Ungrim automatycznie odpada z tego wszystkiego. Na Arabii co tutaj się w ogóle dzieje? No na Arabii widzę, że Khemri zniknęło. Szlachta Rybarasu raczej na chwilę też zniknie, bo nie dość, że niebieska jaszczura, to jeszcze Torek Żelazna Brew ich tam pokonuje, więc
nie ma opcji przeżycia. Tu chyba w ogóle wygra Bretonia, no Bretonia już tutaj nawet oblega, jeszcze tutaj druga armia Bretonii idzie. To no, nie, królowie grobowców tutaj odpadają chyba z tej stawki. Zobaczmy, co będzie też w następnej turze, ale jeszcze sobie zobaczymy. Właśnie, Imperium tak delikatnie, żeśmy tylko najechali. No, Averland, proszę bardzo, ile tutaj osad. W ogóle Reikland na razie lipa. Orkowie zauważyłem, że bardzo często w kampanii Grombetzol coś tam stara się osiągnąć i nawet mu to wychodzi. No ogry, powiem szczerze, że ogry bardzo się tutaj rozruszyły. Zobaczcie sobie po ilości osad, w ogóle ogry mają najwięcej. Sylwania, no Wyrocznia, no Córy Lasu też w ogóle dla mnie jest szok, że w 20 turze mają najwięcej. No mamy 2 ogry na 5 frakcji, więc jest to dobre. Najbardziej jedynie mnie ciekawi, co tutaj się na Lustrii wydarzy. No i co się wydarzy w ogóle w Kataju, bo no, Kataj zawsze jest taki ciekawy. I ciekawi mnie, czy ta murka się tutaj przebije, ale przejdźmy w takim razie dalej do kolejnych tur, czyli 40 tury. Nie będę robił cięć, to po prostu będę tutaj więcej opowiadał. Co mnie najbardziej zaskoczyło w tych 20 turach, to na pewno to, że ogry stoją tak wysoko. Choć troszkę to przeczuwałem z tego względu, że ogry ostatnio bardzo dobrze sobie radzą w kampanii. Lepiej sobie wiadomo radzi tłuścioch, z tego względu, że jest bardziej bezpieczny w tych górach. I to też zależy bardzo od tego, czy orkowie polegną, bo orkowie plus ogry, oni przeważnie ze sobą gdzieś tam toczą walkę. Ale przez to, że tam Tamurkan bardzo mocno wbił, jest duża szansa, że no nie oszukujmy się, że jednak Tamurkan wygra z orkami. Chociażby jego główna armia rozwali większość armii Grimgora i tutaj nie ma jakby możliwości, żeby lepiej sobie poradził. Przejdźmy do 40 tury. No tu za wiele się z jednej strony nie zmieniło. No, zmieniło się jedynie pod tym kątem, że Kairos został trochę wyrzucony ze swojej wysepki i no bardziej tutaj widzę podbija Teclisa, który też trochę tych armii jednak ma, choć Teclis sam w sobie chyba sam zginął. Więc tutaj jest jakaś duża szansa. No kult Soteka już jest na wykończeniu. Co tu się dzieje? No tu widzę, że w ogóle jaszczury ostro się wbiły. Jaszczury niszczą. Chyba wszystkich tutaj niszczą. Nie, dobra. Jaszczury niszczą po prostu Wulharta. No z Wulharta wiele nie zostanie. Tu jest jakaś w ogóle ekspedycja. Widzę, wszystkie elfy płyną po prostu na flotę grozy, więc floty grozy raczej już nie zostanie za wiele. Tutaj Moratti się trochę jeszcze broni. Oni mieli 8 osad, mają 9, no to dużo tutaj nie podbili. Co najlepsze, że z królów grobowców jedyna chyba osoba, która żyje, jest to Kateb, czyli no jeden też z najsłabszych królów grobowców, więc no jest to zabawne. No tak jak mówiłem, właśnie walkę tu raczej wygra tą walkę i faktycznie wygrała z mrocznymi elfami. Tutaj jest duża szansa, że ona się wybierze na dół. Zobaczcie sobie, że tutaj w ogóle leśne elfy i elfy wysokiego rodu bardzo ładnie tutaj wszystko popodbijały. Jeszcze awersje między sobą mają w miarę okej. Widzę, że tu się trochę rozszalało. Proszę bardzo, w ogóle jak ten się wbił do Imperium. Druga siła na świecie. Norska druga siła na świecie. I teraz powiedzcie, że Norska jest słaba. Ogólnie jest słaba pod względem automatu. Z tego względu, że wystarczy, że teraz armia no Rinklandu czy tam Wissellandu uderzy tutaj w górę. No i z norskiej za wiele nie zostanie, mimo że tych armii mają sporo. I gdyby grali na zasadce, sądzę, że powinni to ogarnąć. No ale wiemy, jak niestety jest. No lipa, że też ten ogr, który jest takim najemnikiem, on nic nie ogarnia, bo gdyby on grał trochę na zasadzie jak Tłuścioch, no mogłoby się tutaj bardzo dużo wydarzyć na tej kampanii, no ale przez to się jednak nie wydarzy. Też widzę, że krasnoludy Malakai Majkajson, no raczej nie wróżę mu długiej przyszłości, za dużo wojen, za dużo tutaj przeciwników zdecydowanie. Kislev się widzę tutaj odbił.
Kislev podbijał te wszystkie miasta. Widzę, Kislev też Moldera pokonał, który też podobno miał mieć wzmocnienie. No wzmocnienie ewidentnie mu nie siadło, chociażby w tej kampanii. Orkowie bardzo ładnie tutaj podbijali, tak jak mówiłem, wykończą Ungrima, ale widzę, że też zaczęły atakować Sylwanię, więc Sylwania, no sorry, Sylwania pod naporem Imperium i Orków, no nie oszukujmy się, no nie mają w ogóle szans. Tutaj widzę, Tamurkan bardzo mocno zmiażdżył Grimgora i Grimgor został na ostatniej osadzie. No ale widzę, że Grimgor tutaj jeszcze walczył z Astragotem, to już w ogóle lipa. W Kataju jest ciekawie. Kataju jest bardzo ciekawie, bo 1/3 Kataju mają Skaweni, drugą w sumie można powiedzieć Mroczne Elfy, trzecią Wojownicy Chaosu. Ale tutaj się jeszcze wiele zmieni, bo mam dużo informacji, że tu się naprawdę zmieni. Zobaczcie sobie w ogóle, jak ogry sobie radzą. Ogry 15 osad już pokonują tutaj nie dość, że krasnoludy chaosu jednocześnie, to jeszcze Nurgla. No Kugad jako Nurgl jest bardzo cienki w kampanii. Trochę smutno, bo osobiście chciałbym zobaczyć, na co stać tutaj Nurgle. A Nurgle, no niestety stać na tyle, że zawsze dostają w pierdziel. Na Arabii, co się tutaj wydarzyło? No widzę, że Mors bardzo mocno atakuje krasnoludy. Tutaj jeszcze, no tak, Repenset sobie pokonała zdecydowanie Arkana Czarnego. Wampiry chyba tutaj się wykrwawiają, bo nie wiem, z kim one tu mają wojnę. O Jezu, dobra, z wampirów nic nie zostanie. Nie dość, że walka z orkami, to jeszcze walka ze Skarbrandem. Choć tutaj jeszcze Sigmar, czyli ten kult Sigmara, Volkmar, coś tu się stara zrobić i walczy tylko z orkami, więc jest jakaś tam szansa. Choć nie wiem, czy Imperium mimo wszystko da radę. Wurzak 29 poziom, to nawet nie ma szału. Przejdźmy w takim razie dalej, bo sądzę, że teraz się bardzo dużo zmieni, bo ogólnie przeskok w turach, czyli 60-80 tura, jest to przeważnie taka jedna z najważniejszych tur i tam powinno się jakby już w miarę klarować, co po prostu będzie się działo. Na przykład wyklaruje się Imperium, wyklaruje się na pewno Kataj, no Lustria też jest bardzo duża szansa, że się tam wyklaruje, choć jak zajął to powiedzmy Skaven, a no widać było, że zdecydowanie Skaven tam zgniótł, ale znowu Jaszczura, Mazamundi tam się wbił, więc tutaj może być ciekawie. Kwestia tego też, czy Oxeolot wbije do Lustry. Jeśli nie wbije, no to sądzę, że Skaven powinien tam Mazamundego pocisnąć do góry. Kult rozkoczy, sądzę, że raczej tam zostanie podbity, bo no za bardzo jest tam atakowany. Przejdźmy w takim razie teraz może dla odmiany w drugą stronę. Co się tu dzieje w Kataju? O Jezus Maria! Zobaczcie sobie, ile tu jest armii ogrów. No po prostu szok, no choć armii Krasnoluda Niebieskiego to też jest sporo, ale zobaczmy sobie, że jego główny lord ma 19 poziom, gdzie pobocznie od ogrów mają 17, 28, 20, 26. No zobaczcie sobie, ile tych armii w ogóle tutaj jest, no Tłuściusz ma 40 na przykład. No sądzę, że tutaj ogry przejadą po nich, no sądzę, że naprawdę ogry po nich przejadą. I to było dla mnie to jedno z większych zaskoczeń, bo jednak, zobaczcie sobie teraz, 24 osady, pierwsza siła na świecie ogry. Pierwsza siła na świecie ogry. Tutaj oczywiście Grimgor, no przepadł, no miał jedną osadę. Też zobaczcie sobie Robaczy Rój, no 16 osad. U mnie osobiście raz w kampanii się spotkałem, że Robaczy Rój cośkolwiek zrobił. To jest druga kampania na chyba 30-40, że Robaczy Rój coś faktycznie zrobił, więc jest to duży przeskok i duże zaskoczenie dla mnie. No Sylwania przepadło, no Sylwania walczyła z orkami, walczyła z Imperium, no to nie oszukujmy się, nie ma żadnej szansy na przetrwanie. No to jest właśnie to, że tak jak mówiłem, Imperium jeśli pójdzie armią do góry, to zdecydowanie Norską wypchają. No i wypchali Norską. Co najgorsze, że Norska walczy tylko z Imperium? Tylko z Imperium. No to nie wróży im dobrej przyszłości. Jeszcze można zobaczyć, z kim walczy samo Imperium. Okej, Imperium walczy powiedzmy no, z dużą ilością frakcji, ale to też nie jest jakiś większy szał.
Orkowie w ogóle bardzo ładnie dużo osad pozajmowali, też z nikim nie walczą, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem, czy tutaj ta Murkan nie będzie chciał ich zaatakować jakoś. Mam takie delikatne wrażenie, że coś takiego może się tutaj wydarzyć. No, tutaj mamy Drazaut został pokonany, Krasnolud Chaosu, więc zerowe całkowicie szanse. Co tutaj mamy? Skaweni dosyć dobrze chyba sobie tutaj w miarę radzą, nawet. Bo choć z drugiej strony mieli tutaj więcej armii i lepiej tam wychodziło im wcześniej. Co tutaj się dzieje? No, tak jak mówiłem, Volkmar to raczej tutaj nie ma szans na przetrwanie i przegrywa. Tu zaczęła być ciekawa wojna, bo widzę, że Keiros walczy z Torkiem Żelazną Brwią i jeszcze chyba... Jeszcze Skaweni? Nie, Skaven? Nie wiem, co on tu robi. Musieli jakiś traktat pokojowy wrzucić. No, widzę, że jeszcze Tecys się trzyma, jest 60 tura, ale to już widzę finish, to już zdecydowanie końcówka. Jaszczury dalej się trzymają u siebie. Tu Skaweni bardzo mocno podbili. 22 osady, no, mają tą połówkę prawie lustri. Czyli można powiedzieć, że mają tą połówkę. Tutaj widzę, że Rakard przegrał z Katajem, więc może się tu ciekawa wojna rozpocząć. Dobra, oni jeszcze widzę z Mazamundim nie walczą, no ale to jest kwestia czasu. W ogóle nie wiem, gdzie tam Skulltaker płynie. Nie wiem. Aha, bo tutaj proszę bardzo, zobaczcie, całe cmentarzysko podbiło w ogóle Mazamundi, choć Morat jeszcze się tutaj broni. W ogóle się jeszcze broni, no ona ma, jakby stoi w tym miejscu już 40 tur. Tutaj, no co, widzę, że Nagaron bardzo mocno odbija i to chyba jest kwestia tego, że Nagaron odbija. Choć Nagarond nie walczy z Kislewem, więc jest to trochę dziwne, ale Nagarond tutaj sądzę, że przejedzie po tych elfach. Choć tu jest jaka armia, 4 armie, więc tu może być jeszcze ciekawie. Też kwestia tego, czy na przykład tutaj się coś zadzieje, choć widzę, że armia w ogóle tego Malusa walczy z oczywiście naszym księciem i może coś się tu wydarzyć. Choć i tak, niby 6. siła na świecie, ale jakoś tak pod względem podbicia miast bardzo cieniutko wychodzi. No tu będzie dużo wojen z Kislewem, zobaczymy co tutaj się wydarzy. No ogólnie kampania bardzo przyjemna, fajnie by wyglądała. Walka z ogrami na taką skalę mogłaby być drastyczna, bardzo drastyczna. Zależy jaką frakcją byśmy jeszcze trafili na tej kampanii, ale no mogłaby być drastyczna kampania. Przejdźmy do następnych tur. No tutaj najwięcej na pewno mnie zaskakuje to, że się w ogóle Moratti jeszcze obroniła. Nagarond się odbił, bo Nagarond to tak dosyć słabo wychodził. W ogóle sądzę, że Mroczne Elfy, nie licząc w sumie Nagarondu, znaczy no nie licząc Malekita, Moratti, to w większości to taka trochę lipa. Bo Rakard bardzo rzadko kiedy udaje mu się coś zrobić. Lockhear to samo. No u góry Starucha to już w ogóle lipa. Więc no Malus w większości był gnieciony nawet przez chaos, więc tam to nawet już nie komentuję. Smutno trochę z kwestii norskiej, że norska gdzieś tam też nie ogarnia. Bo zobaczcie, że byli chyba pierwszą czy drugą siłą na świecie, a nic z tego nie wytargali. Przejdźmy dalej, 80. tura i już widzę, że trochę się tutaj pozmieniało. W sumie bardzo się pozmieniało dla krasnoludów. No krasnoludy widzę, że tutaj w większości raczej przegrywają walkę. Volkmar oczywiście też przepadł. Orkowie teraz podbijają, no w sumie Orkowie i Skarbrand teraz podbijają Bretonię, więc Bretonii za wiele też nie zostanie. Widzę, że Imryk się nawet broni. Choć Imryk walczy z ogrami, to nie wróżę mu dobrej przyszłości, bo ogry są bardzo mocne. Ja nie wiem, co tutaj w ogóle wioska od Skarbranda jest. Więc widzę, że Skarbrand wybrał się na bieganie. Nagai Wędrowiec w ogóle nice. Bardzo ładnie mu to idzie. Nie wiem, z kim on tu w Falmie walczysz? Z kim ty walczysz? Śmieszne jest to, że zobaczcie sobie, że ma wojnę z Złotym Zakonem, z Baltazarem, a nie ma wojny z Katajem. To jest ciekawe. No ale zobaczmy, że tych osad też sobie tutaj trochę nałupał, więc jest szansa, że Nakai tutaj ogarnie kampanię. No ogry, zobaczcie co tu ogry zrobiły. No przejechały po wszystkim. No po prostu przejechali po wszystkim.
I chyba nawet też z Kawenów biją. Dokładnie, biją z Kawenów, druga siła na świecie, proszę bardzo, 40 osad. W ogóle Lodowy Dwór też po zmianach, 32 osady, pierwsza siła. Pestilence, proszę bardzo, patrzcie jak tu się dzieje w ogóle. Jest dużo frakcji, które spoko, że faktycznie tutaj są. O, chyba Pomarati poszła do piachu? Poszła do piachu. No, wygląda to ogólnie dosyć przyzwoicie, jeszcze troszkę mi brakuje tutaj więcej tych frakcji, które są negatywne. Żeby po prostu był większy chaos. No Kislev bardzo mocno tutaj zagrał. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo mocno zagrał. No i Kislev walcząc z tyloma frakcjami, no radzi sobie, tak. Radzi sobie jeszcze z pierwszą siłą na świecie. Ja osobiście też sobie grywałem teraz Katarzyną na 70. turę. No i powiem szczerze, że bardzo łatwo to wychodziło. Sojuszników można zebrać bardzo dużo, to też bardzo dużo daje. Widzę, że tutaj z Azaga rzeźnika raczej też sporo nie zostanie, bo Imperium go bije. A jak go Imperium bije, no to całe Imperium go tutaj zaatakuje. Imperium też widzę, że już powoli zmierza w stronę Wulfrika. Tutaj się jeszcze obronili delikatnie, widzę, przed Katarzyną, ale Katarzyna z ilości armii, które tutaj są, to będzie raczej cienko, ten chaos to w ogóle będzie cienko śpiewał. Tutaj na Garant widzę poodbijał trochę osad, no i walka się wbiła na oczywiście Alit Anara i tak samo chyba teraz walczy, no właśnie, walczy tutaj z elfami, więc sądzę, że walka może tutaj dużo zdziałać. Jeszcze jak się wbije na Rogalik, to w ogóle będą żniwa. Na Lustri widzę, że jest wojna między właśnie, o Jezus, kurczę, powiem wam, że ten Skaven chyba nie przeżyje tego, z tego względu, że on tu ma wszystkich dookoła. Gdyby on sobie szybciej zabezpieczył tą prawą stronę i całą armię tutaj skupił, no to powinien dać radę, ale widać, że komputer trochę lepiej jakby zarządza tymi wojskami, bo są w lepszych jakby lokalizacjach rozmieszczone. No po ograch widać ogólnie bardzo mocną organizację, że tą armię skupił w jednym miejscu i par do przodu. Też jak sobie tak zerkniecie, nie zauważyłem za specjalnie, żeby jakieś armie stały w miejscu, więc docelowo wygląda to bardzo przyzwoicie i muszę tutaj pogratulować twórcom, że jest to jednak bardzo duży krok do przodu. Moim zdaniem bardzo duży krok. Przejdźmy w takim razie do ostatniej, 100. tury. Będzie też jeszcze za niedługo porównanie trzech kampanii po 50 turbo. Tak jak mówię, 50 tura jest bardzo ważna, 50, 60 tura, z tego względu, że to wiele już nam daje. Bo jeśli będzie na przykład, wiadomo, frakcja, która ma 2-3 osady, a jest frakcja, która ma 20, no to nie ma co się oszukiwać. Raczej ta, co ma 2 osady, nie przeżyje. Nie ma takiego budżetu. Komputer też mimo wszystko chyba zwraca delikatnie uwagę na ten budżet, na tą ilość. Więc zobaczymy też, jak tam się wydarzy. Z tego, co gdzieś tam delikatnie widziałem, no jest ciekawie. Jest ciekawie, nie będę tutaj spoilerował. Filmik za niedługo też będzie, więc na spokojnie. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. No, proszę bardzo. Tutaj w ogóle się sporo wydarzyło, bo sądzę, że Oxeolot już raczej idzie do piachu, bo ci idą bardzo grupową armią Kairosa, więc sądzę, że tutaj sobie pokonają przeciwnika. Choć tutaj jest jedna wojna, która mnie niepokoi, bo zobaczcie sobie, że tu mamy wojnę z 3 frakcjami, ale mamy sojusz w ogóle z Skarbrandem. Proszę bardzo. Sojusz ze Skarbrandem jest na pewno dobrą opcją, bo tak naprawdę Skarbrand, choć widzę, że Skarbrand w ogóle armii nie ma, a on do góry uciekł całą armią. No dobra, niech tak będzie. Ma w ogóle 50 już? Ma. Dobra. No jakby szedł na dół, no to spokojnie by sobie tutaj poradził, ale Skarbrand walczy jeszcze z Katajem. No ta wojna jest ciekawa. No i walczy z ogrami. No ogry tutaj gdzieś widzę są faktycznie, więc tą wojna jeszcze jest usprawiedliwiona, ale wojna z Katajem, no wiadomo, wojna z Katajem wychodzi z tego względu, że jednak mają sojusz z ogrami. No i zobaczcie sobie, co tutaj ogry w ogóle robią, nie? Naprawdę, no podbiły chyba szczury? Chyba szczury już tutaj na finiszu widzę są. A tutaj nie ma wojny już ze szczurami. W ogóle z drugą siłą na świecie. Jaszczury też coś tutaj działają, ale
ale chyba sądzę, że nie za wiele tutaj zdziałają, no jak ogry taką armią idą zgrupowaną, no nie ma w ogóle szans na przetrwanie. No, tak jak mówiłem, orkowie to zostali tutaj przejechani. Caryca też bardzo mocno tutaj szaleje, więc chaos wydaje mi się, że tutaj polegnie. Zdecydowanie zobaczcie, ile ona już podbiła. 51 osad. W ogóle ogry mają najwięcej osad, potem ona. Choć patrzcie, co tutaj Skaweni zrobili. 39 osad, więc Skaweni chyba sobie tam poradzili. Legion Królowej, bardzo ładnie. Nagaront się też tutaj poodbijał. No powiem tak, że na przemian powiedzmy są te pozytywne, negatywne w większości, więc jest ogólnie dobrze. No Balar, co mnie boli, te Imperium. No ale to jest kwestia tego, że zobaczcie sobie teraz takie bardzo mocne dwie frakcje, jak Imperium i Kislev połączone, no 100 osad. No lipa, nie? Bardzo ciężko coś ogarnąć. Tutaj gdyby był bardzo mocny sojusz, na przykład walki z Malekitem, sądzę, że tu by naprawdę było można sporo ogarnąć. Patrzcie, tak jak mówiłem, walka pójdzie na Rogal i zacznie podbijać. No i poszła na Rogal i zaczęła podbijać. W ogóle Belakor się trzyma, więc jest to dla mnie duże zaskoczenie. Ale sądzę, że to jest już taka końcówka Belakora, bo jak już Imperium tutaj bardzo blisko podchodzi, to Imperium też zaraz im wypowie wojnę. Talsyn dużo ogarnęła ta frakcja, no pokonała, widzę, orków, pewnie gdyby nie oni, to z Bretonii by nic nie zostało. A Lustra została bardzo mocno zdominowana przez Skawenów, bo też idą zgrupowanymi armiami i to daje naprawdę im sporo, a te armie mają bardzo mocne. Więc sądzę, że Skaweni spokojnie tutaj podbijają to wszystko. Tym bardziej, że jaszczury z dołu nie będą im zagrażać. Jedynie jeszcze kwestia tego, czy Kairos nie wypowie wojnę Skawenom, bo wtedy Skaweni będą musieli troszkę rozdzielić tą armię. Dziwię się, że ta Ica jeszcze tutaj żyje. Ale Ica i Skaweni to już widzę tutaj na finiszu, więc raczej za wiele z nich nie zostanie. No tu orkowie się będą bronić przez jakiś czas, ale sądzę, że raczej niedługo. Jedynie co, to tutaj krasnoludy niebieskie bardzo mocno wbiły i może być to dla nich spory problem. I też nie wiem, czy za specjalnie ogry nie wypowiedzą wojny temu Morsowi, choć Mors to tutaj już jest chyba na końcówce, tak mi się wydaje. Możemy sobie przejrzeć po... O, Mors to już jest finito. Niby ma tutaj wojnę ze Skawenami, choć zobaczmy sobie, że tutaj są niby Skaweni, ale oni nie mają wojny z ogrami, choć znowu mają z 2 krasnoludami i jeszcze z Imperium, więc wygląda to trochę nieciekawie i ci sojusznicy raczej już tutaj upadają, a zobaczcie sobie, że tu idą już jakieś główne armie. No, zniszczą tutaj Skawena do końca i tyle. No, tak to wygląda, moi drodzy. I tak dla mnie jest dużym zaskoczeniem, że chociażby ogry sobie dobrze radzą. No Kislev ładnie sobie wyciągnął kampanię. Fajnie, że też Nagaront plus Walkia jakoś tutaj w miarę współpracują. To jest dla mnie ogromne zaskoczenie, że Morathi tutaj poległa od w sumie Kislewu, no bo Kislev tam jakby zapoczątkował to. Skaweni czasem podbijali tutaj osadę, znaczy Lustrę, więc to jest ok. Tu jest dla mnie duże zaskoczenie, że jednak Kairos ogarnął w końcu kampanię, bo kiedyś on ogarniał faktycznie dobrze kampanię, to co grywałem, i miałem z nim takiego dosyć mocnego wroga. A później, szczerze powiedziawszy, później było tak, że za specjalnie go tutaj nie widziałem. No ale ogry, muszę powiedzieć, że tutaj zdominowały, w ogóle zgrupowały idealnie, bo jak podbiją cały Kataj, to i tak będą bardzo potężną siłą i gdyby, sądzę, tak puścić takie no w skrócie, puścić ogry na Kislev, sądzę, że mogłyby ogarnąć, tylko że no jak na razie powiedzmy, że ogry są bardziej taką chyba pozytywną frakcją. Choć walczą też z krasnoludami, więc różnie może się tutaj potoczyć. No są bardzo mocni i są chciwi. Jak to krasnoludy. Też skraga się pacza, widzę, się tutaj mszczą. No tutaj zobaczcie sobie, że Golfak ogólnie sobie radzi, no ale ma 19 poziom w 100 turze. 2 osady i to jest w ogóle beznadzieja, więc dla mnie trochę bezsensowny jest ten lord, dodanie takiego lorda, który nic nie robi w kampanii. Fajnie się nim na pewno gra jako graczem, ale jako kampania, no gościu totalnie leży. No moi drodzy, no kończymy w takim razie. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jak u was kampanie na beta testach, bo dla każdego może być to jakoś pewnie inne zaskoczenie. Pa, pa, pa!